Dzień dobry Państwu. Tak, to już. Dzień dobry. Witamy wszystkich Państwa zebranych tutaj w Barbarze. O, dziękuję. Witamy wszystkich Państwa zebranych w Barbarze i przed urządzeniami z dostępem do internetu, ponieważ nasze dzisiejsze spotkanie jest też streamingowane na żywo. Ja się nazywam Bartek Zubik, to jest Joanna Panciuchin. Pracujemy razem we Wrocławskim Instytucie Kultury i bardzo nam jest miło, że Państwo jesteście z nami tutaj i właśnie pewnie u siebie w domach. Zacznę od takiej super krótkiej audiodeskrypcji. Znajdujemy się w Barbarze przy ulicy Świdnickiej 8B. To jest otwarta przestrzeń, zupełnie płaska, duża, z kolumnami w czarno-białą kratkę. Bardzo duże witryny przeszklone, wychodzące na ulicę Kazimierza Wielkiego. Asia i ja stoimy teraz na scenie, przed którą jest kilkadziesiąt osób siedzących na krzesłach. Asia ubrana w czarną marynarkę, jasno-niebieskie spodnie, ja ciemne spodnie, szara koszulka. Mówię to dlatego też, że dbamy o dostępność i nasze wydarzenie jest w 100% tłumaczone na polski język migowy. Jest także tłumaczone na język angielski dla tych, którzy tego potrzebują i w drugą stronę na język polski dla tych, którzy będą potrzebować tłumaczenia jednej z naszych prezentacji. Bartek zmienił trochę scenariusz, ale to nic, ale zapomniał powiedzieć, jak nazywa się to wydarzenie. Wydarzenie właśnie. nazywa się Sztuka Sąsiedztwa Forum Artystycznych Działań Lokalnych. Spotykamy się w pierwszy dzień, dzisiaj inaugurujemy forum w Barbarze. O tym, co dzisiaj i w kolejnych dniach opowiemy Wam za chwilkę. Natomiast jeszcze na początek chcielibyśmy oddać głos Dominice Kawalerowicz, dyrektorce Wrocławskiego Instytutu Kultury, aby i ona miała szansę się z Wami przywitać. Tak, raz, dwa. Musisz włączyć. Teraz jest dobrze. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. Słuchać. No przywitać i bardzo podziękować Państwu, głównie Paniom, bo kultura jak zawsze doreprezentowana przez kobiety, ale trzymam kciuki Nie wiadomo, też za kto przed ekranem. frekwencję. Witam wszystkich Panów. No i bardzo, bardzo dziękuję, że zechcieliście przyjść na nasze wydarzenie dzisiaj w sobotę. Krótko o WIK-u. Jesteśmy najmłodszą instytucją kultury we Wrocławiu, ale czuję, że jesteśmy trochę takimi dinozaurami w kulturze wrocławskiej, bo nasz zespół wywodzi się głównie bezpośrednio z obchodów Europejskiej Stolicy Kultury. Robiliśmy podczas tego projektu całą masę wydarzeń i również te związane z życiem osiedlowym, sąsiedzkim, z obecnością sztuki w przestrzeniach publicznych. No to są tematy, które z nami jakby pozostały. Oprócz tego WIK to cała masa wydarzeń międzynarodowych. Prowadzimy program rezydencji artystycznych, sporo się na tym polu dzieje, pewnie możecie Państwo nas też śledzić w mediach społecznościowych. Oprócz tego wydajemy Wrocławski Niezbędnik Kulturalny. Jesteśmy obecni tutaj w Barbarze, w recepcji, prezentując tak naprawdę ofertę kulturalną dla każdego na takim, mamy nadzieję, wysokim poziomie, ale mocno otwartą rzeczywiście na różne gusta. Jesteśmy też obecni w przestrzeni miasta. Teraz inaugurujemy Sztukę Sąsiedztwa po długomiesięcznych spacerach wrocławskich, które realizujemy od lat już we Wrocławiu. No i badamy kulturę. To dzisiejsze wydarzenie, dzisiaj Asia pewnie i Bartek powiedzą Państwu więcej, jaki ono będzie miało charakter. To jest takie wydarzenie dla nas ważne, quasi-badawcze. Ono zostało wymyślone od zera przez nasz zespół. Ja się najmniej napracowałam przy tym programie, więc powinnam najmniej mówić. Ale jeszcze raz bardzo dziękuję, witam w WIK-u i zapraszam na to i na wszystkie nasze inne wydarzenia. Miłej zabawy dzisiaj i jutro, kto idzie na spacer. Dzięki serdeczne. Dziękujemy. Dzięki. To może dopowiemy tylko, że naszymi tłumaczkami dzisiaj są Ela i Agata, jeśli chodzi o polski język migowy. Natomiast dla osób, które chcą streaming oglądać w języku angielskim, należy kliknąć w drugi link, który znajduje się w naszym wydarzeniu. To znowu wszedłem Ci w słowo, tak? No tak, ale to ja sobie postoję. No dobrze, Opowiadaj, o czym to dzisiaj. Dominika bardzo dużo powiedziała, może nie dużo, ale bardzo sprawnie o tym, czym się zajmujemy jako instytucja i rzeczywiście ten komponent sąsiedzki, artystyczny jest dla nas bardzo ważny i skupiamy się na nim
nie tylko badawczo, bo realizujemy też rzeczywiście od lat sąsiedzkie spacery i o tym jest też to nasze dzisiejsze spotkanie. Jest ono forum, bo uważamy, że to jest element współczesności, o którym należy rozmawiać i powinniśmy się na nim skupiać. Dlatego też bardzo jest nam miło, że tutaj z nami jesteście wszyscy. Tak, ale zespół Wrocławskiego Instytutu Kultury to jest jeden element tego wydarzenia, natomiast musimy tutaj i chcemy wspomnieć o tym, że mamy też partnerów Sztuki Sąsiedztwa. Jest to BWA Wrocław, Galeria Sztuki Współczesnej, Convivium Berlin, Fundacja Katarynka, Scal Wrocław, czyli sieć centrów aktywności lokalnej, Radio Luz i Notes na 6 tygodni, a całość tego wydarzenia jest dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Narodowego Centrum Kultury Kultura Interwencja edycja 2022. Wymieniłam wszystkich, bardzo dziękujemy wszystkim partnerom za zaangażowanie w to wspólne działanie, bo tak jak Bartek powiedział, słowem kluczowym tutaj też jest sieciowanie, czyli to, żebyśmy te rzeczy robili razem i wspólnie. Ale dobra, co dzisiaj się będzie działo? Przelot. Zrobimy krótki przelot przez to, co się wydarzy. Zaczniemy od prezentacji w formie peczakczy. I to będą prezentować się osoby, które pracują we Wrocławiu, na wrocławskich osiedlach, zajmując się działaniami artystycznymi lub z pogranicza. A potem przenosimy się na inne niż wrocławskie podwórka, bo będziemy podczas trochę dłuższych prezentacji w Berlinie, Poznaniu, Lublinie i w Łukowie, więc zobaczymy, co się po sąsiedzku dzieje w innych polskich miastach. Tak, później nastąpi trochę dłuższa przerwa i po niej zaprosimy wszystkich na dyskusję. I już teraz ja bardzo wszystkich Państwa zachęcam do aktywnego udziału w tej dyskusji, zarówno tutaj, jak i komentując na Facebooku, dlatego że chcielibyśmy możliwie dużo głosów zebrać w tej dyskusji. Poprowadzi ją Staszek Abramik i będzie dotyczyła tego, jak można działać artystycznie na osiedlach. Kto jest w Barbarze, to wystarczy, że się obróci do tyłu i tam przy kotarze stoi taki stand z mapą. Bardzo zachęcamy, żeby na tej mapie zaznaczać punkty, w których się działa. Jest krótka ankieta do wypełnienia. Staszek Abramik prezentował tutaj pięknie, gdzie ta mapa się znajduje, więc zachęcamy do zaznaczania swoich aktywności na mapie, potem przerzucimy ją do wersji internetowej. Dokładnie tak. Rzeczą, którą zamkniemy dzisiejszy dzień, tutaj w Barbarze będzie dyskusja, natomiast dla chętnych bardzo serdecznie zapraszamy jeszcze na 16:30 do BWA Studio, naszego partnera. Tam chwilę przed finisażem wystawy Republika Słońca będzie można porozmawiać z kuratorką tej przestrzeni, zobaczyć to miejsce i oczywiście samą wystawę, a chwilę później schodzimy na dół po schodach lub zjeżdżamy windą i idziemy do podwórka neonowego, znanego tym osobom, które mieszkają we Wrocławiu bardzo dobrze. I tam porozmawiamy z Maćkiem Tymorkiem o tym, co dzieje się w przestrzeni ruskiej 46 ABC. No a już absolutnie kończąc to pasmo informacyjne, mam wrażenie, że za chwilę będziemy musieli zrobić przerwę po tym naszym gadaniu, to jeszcze jutro. Jutro nie kończymy. Zaczynamy część terenową, wybieramy się na 2 wizyty studyjne. Na obie te wizyty jeszcze możemy Was dopisać i te osoby sprzed komputerów i te, które są tutaj. Te, które są tutaj mają łatwiej, bo wystarczy podejść do punktu rejestracyjnego i się dopisać, a te, które są przed komputerami, to mają cały czas dostęp do ankiety rejestracji internetowej. Odwiedzamy tak, pracownię Witrynę i Mizer Art, to jest jedna grupa, a druga Nowy Złoty i Macondo. O 11:00 zaczynamy, także zachęcamy jeszcze do spędzenia z nami czasu jutro. No i będą też warsztaty, ale na razie nie mamy miejsc. Edyta Odak i Pamela Bożek w przyszłym tygodniu będą jeszcze nam opowiadać i szkolić nas z tego, w jaki sposób można sąsiedzko i artystycznie pracować na osiedlach. Jeśli coś się w tym zakresie zmieni, na przykład ktoś zrezygnuje, to z pewnością będziemy tarabanić wszem i wobec, że miejsca są. A teraz co? Prezentacja. Kończymy. My już kończymy, schodzimy, Wystarczy. ale będziemy przechodzić płynnie do pierwszej z prezentacji. Zapraszamy Magdalenę Krajs, która jest gdzieś tutaj.
Ale się oddaliła. Chodź Dobra. Magda, brawa dla Magdy. Tędy, tu zapraszamy bokiem. Działa? No słuchajcie, trudna sprawa jednak być pierwszą osobą. Zaczynam. Nazywam się Magdalena Krajs i chciałabym opowiedzieć Wam o osiedlowym magazynie artystycznym Zin Aubin, którego jestem inicjatorką. Na początek warto może powiedzieć dla tych, którzy nie są z Wrocławia, że Aubin to osiedle zlokalizowane w dzielnicy Śródmieście w północnej części Wrocławia. Stąd na Aubin, czyli z Barbary na Aubin, dojście zajęłoby jakieś 30 minut spacerem. To jest też miejsce, w którym od 8 lat mieszkam. Stało się moim adresem zamieszkania i zameldowania. I poczułam też, że mieszkając tam, chcę tam zapuścić korzenie, bo pochodzę z Rybnika i chociaż mieszkam od 15 lat już we Wrocławiu, to czułam, że ten Wrocław jeszcze nie jest takim moim domem, a Aubin zaczął nim być. To też stało się powodem, dla którego chciałam zaangażować się w jakieś aktywności lokalne. I miejscem, które w wspieraniu takich inicjatyw się zajmuje, jest Stowarzyszenie Żółty Parasol i Partnerzy, które działa na Aubinie. Od czasu do czasu Asia Warecka i Asia Wysoczańska zapraszają różne osoby mieszkające na Aubinie, żeby po prostu przyszły i powiedziały o swoich pomysłach na działania, aktywności, zaproponowały jakieś działania, które można zrealizować na osiedlu. I podczas jednego z takich spotkań ja zaproponowałam, żebyśmy może stworzyli jakąś platformę do prezentacji artystów i artystek mieszkających na osiedlu. I pomyślałam, że możemy to zrobić w formie zina, takiego wydawnictwa faktycznie papierowego, a nie sieciowego, które będzie skupiało artystki i artystów mieszkających na osiedlu. Tym pomysłem zainteresował się mierzący we mnie teraz aparatem Jerzy Wypych oraz Marcin Rosiński, z którymi wspólnie stworzyliśmy zespół. I ten zespół działa na takiej bardzo nieformalnej i luźnej zasadzie. Wszyscy jesteśmy zaangażowani w to przedsięwzięcie bez wynagrodzenia z powodu jakby zajawki i potrzeby robienia czegoś fajnego na osiedlu. I ja zajmuję się głównie działaniami koncepcyjnymi i koordynacyjnymi, a Jerzy i Marcin, który był z nami do 4. numeru, zajmują się grafiką oraz fotografowaniem wydarzeń, które zawsze są huczną premierą kolejnych numerów. Pierwszy numer, a właściwie po prostu zin, został premierowo zaprezentowany w lipcu 2018 roku. I mówię po prostu zin, bo nie myśleliśmy, że będzie to pierwszy, nie sądziliśmy, że będą też kolejne numery, ale okazało się, że zainteresowanie przerosło trochę nasze wyobrażenia i szybko usłyszeliśmy, że chcemy więcej. Ten głos pojawił się i ze strony artystów i artystek, osób twórczych, które mieszkają na Aubinie, ale też ze strony społeczności lokalnej, która naprawdę żywo zainteresowała się tym pomysłem, oraz osób, które nie są związane z naszym osiedlem, a które po prostu we Wrocławiu śledzą tego typu działania i aktywności, które poczuły, że jest to jakieś wartościowe przedsięwzięcie. I tak powstało 6 kolejnych numerów. Jak do tej pory to właśnie 6 tych tutaj zaprezentowanych okładek, które widzicie przed sobą. Drugi numer miał już swoje hasło przewodnie i tak też kolejne numery są właśnie realizowane, że rzucamy pewien temat, pewne hasło wywoławcze, które ma być inspiracją do stworzenia prac do zina. Drugi numer zrealizowaliśmy pod hasłem Błoto. Błoto potraktowaliśmy jako element naszej codzienności i naszego takiego zwyczajnego osiedlowego krajobrazu, ale też jako ziemię, która pracuje, która jest pewnym potencjałem, która jest pewną możliwością zmiany. To, co jest dla nas ważne, to dowolność interpretacji tego hasła przewodniego. Zapraszamy osoby, które mieszkają na osiedlu, taką trochę wirusową, taką trochę wirusową drogą, wysyłając maile, dowiadując się o tym, kto jeszcze mieszka na osiedlu, kto z kim współpracuje i w ten sposób ta informacja trafia do różnych osób.
ale zachęcamy wszystkich, żeby po prostu interpretowali to hasło w sposób swobodny i odnosili się do tego hasła w taki sposób i z własnej perspektywy, w taki sposób, który jest im bliski i właściwy. Zależy nam na tym, żeby zin skupiał różnorodne techniki, dlatego pojawiają się w nim i prace fotograficzne, i graficzne, kolażowe, ilustracyjne, są czasem teksty, poezja, wywiady, różnego typu formy twórczości. Tutaj jakby nie ma ograniczeń i zawsze staramy się, żeby otworzyć. Która przypadła na czas pandemii, to było takie działanie, które zrealizowaliśmy w formie pocztówkowej, a ziny dostarczyliśmy do skrzynek i do okienek, jak widzieliście na wcześniejszym zdjęciu. A ten numer pod hasłem Duch dotyczył przeszłości i przyglądania się temu, co było kiedyś. 5. numer to hasło flirt, które zachęcało do międzyosiedlowej współpracy i zapraszania osób, które mieszkają nie tylko na Aubinie, ale do pracy w parze, w duecie. I tutaj znany i lubiany duet, który niektóre wrocławskie osoby na pewno rozpoznają, Filip Marek i Barbara Krawiec z takim kolażowo-florystycznym pakietem. Zachęcamy do tego, żeby przychodzić na premierę zina. To jest zawsze święto osiedlowe i duże wydarzenie. I to jest okazja do tego, żeby zabrać swój papierowy egzemplarz zina, jedyna okazja do tego. A dla tych, którzy są nieobecni, polecamy wersję sieciową i można ją sobie przejrzeć na stronie Stowarzyszenia Żółty Parasol. 6. numer zrealizowaliśmy pod hasłem Zoom, a 7. już w przygotowaniu i sztuka sąsiedztwa, która dzisiaj się odbywa, też mnie zmobilizowała do tego, żeby rozesłać zaproszenie i będziemy ten numer jeszcze robić w tym roku pod hasłem Przysługi. Dziękuję bardzo i powiem tylko, że tam na stole leżą takie pojedyncze egzemplarze, więc można sobie przejrzeć ziny, ale prosiłabym o pozostawienie ich na miejscu i niezabieranie. Dziękuję bardzo. Magda, dziękujemy bardzo za ekstra prezentację. Dobre wzorce na początek. W czasie się zmieściłaś w przeciwieństwie do mnie i Bartka. A teraz zapraszamy Maćka Zarańskiego z drukarni Otwartej, który poopowiada, co tam przy Otwartej 12 na Nadodrzu się wyprawia. Dzień dobry Państwu. Nie, to nie jest pierwszy. Przygotowałem się. Dziękuję Bartku za pomoc jeszcze wcześniej. Nazywam się Maciej Zarański, jestem prezesem Fundacji Klub Innowatora, niezależnej fundacji i równocześnie jestem maszynistą typograficznym. W angielskim to się nazywa letterpress printer. Jestem jednym z 5 ostatnich drukarzy typograficznych, którzy zostali wyszkoleni w tym kierunku. Moja klasa była ostatnią klasą zecersko-drukarską i w związku z tym zamiłowanie moje do czarnej sztuki. Sztuka sąsiedztwa, jak pewnie Państwo rozumiecie, jest w 2 znaczeniach. W sztuce, która odbywa się w sąsiedztwie, ale też w pewnym sposobie wykonywania pewnej relacji międzyludzkiej. I my na Otwartej ogarniamy te 2 sztuki. Dzięki temu drukarnia na Otwartej otrzymała drugie życie. Na zdjęciu Państwo widzicie drukarnię przed i po, więc moim zadaniem było przygotowanie tego miejsca do innych wydarzeń niż tylko druk typograficznych, co nie było łatwym przedsięwzięciem. Nasze sąsiedztwo sięga daleko poza Wrocław i Nadodrze. Tu jest mój sąsiad z Mediolanu, który wykonuje tą samą pracę co ja. Jak Państwo widzicie, to miejsce troszeczkę inaczej wygląda niż drukarnia na Otwartej 12.
Niemniej jednak pan Pezzini był bardzo pod wrażeniem, kiedy zobaczył zdjęcia z drukarni. To zdjęcie mi się bardzo podoba, ponieważ ono przedstawia metaforycznie moje zaangażowanie w pracę w drukarni, moje zaangażowanie w edukację młodych ludzi, a jednocześnie szaleństwo, które przez to wszystko przebija, ponieważ stworzenie drukarni, która posługuje się ekskluzywnym drukiem na nadodrzu, jest dosyć karkołomnym pomysłem. Niemniej jednak typografia jest nie tylko techniką, ale również sztuką stosowaną. I takie hasło przyświecało mi w technikum poligraficznym, było na takim dużym banerze w klasie i takie właśnie podejście u nas stosujemy, czyli połączenie rzemiosła ze sztuką. Ja to hasło troszeczkę zmieniłem, ponieważ moje hasło brzmi, tutaj mam oczywiście notatki, przepraszam za śmiecenie, pozbieram to. Moje hasło brzmi: typografia to nowy winyl. I postanowiłem zwiększyć świadomość związaną z typografią, z rzemiosłem drukarskim. To też wiąże się z pozyskiwaniem klientów. Tak jak mówiłem, nasza drukarnia jest niezależna, więc nie otrzymuje żadnych dotacji. Utrzymuje się z pracy moich, przeważnie rąk, ale również praktykantów i studentów. I wymaga to poświęcenia czasu, wypicia litrów kawy i herbaty, co zresztą czynię z przyjemnością. Dzięki temu mogę zostać takim krawcem od akcydensów, czyli krawcem od druków reklamowych, które zawsze robią wrażenie, ponieważ staram się dostosować produkt nie tylko do klienta, ale przede wszystkim do jego odbiorcy. W związku z tym, używając tradycyjnej metody, czyli czcionek, nie fontów, chociaż fonty też są w użytku, mogę się pochwalić takimi klientami jak artyści, handlarze bronią, restauratorzy. Drukuję też pro publico bono dla różnych osób. Niemniej jednak największa satysfakcja chyba jest wtedy, kiedy wizytówki podziwia ambasador Japonii. To hasło, które Państwo widzicie, może nie jest zbyt wyraźne dla osób na końcu, ale to jest taka inwokacja, która wita Państwa w drukarni na drzwiach i ono pokazuje jakby to, czym jest wynalazek druku. To jest według mnie takie koło, to jest to samo, czym było koło dla ludzkości, a więc czcionki są takim kołem, które przynoszą myśli ludzkie i propagują je w o wiele większej ilości. Tutaj na zdjęciu jestem z niestety już nieżyjącym Januszem Tryzno, dzięki któremu troszeczkę inaczej podszedłem do edukacji i pozwalałem studentom się mylić. Studentom, którzy przychodzą do mnie na otwartą i tych studentów już od 2017 roku było około 300 osób. Przeprowadzamy również inne wydarzenia artystyczne. Tutaj Państwo widzicie nasze najnowsze dziecko. Jest to otwarty mic, na który przychodzą ludzie wiek różny i którzy prezentują swoje utwory w różnej formie. Do tej pory mieliśmy wiersze oczywiście, mieliśmy też piosenki, mieliśmy stand-up, ale najfajniejszą chyba taką rzeczą, która się wydarzyła 2 wydarzenia wcześniej, to było rapowanie z maszyną po prostu. Maszyna była takim taktometrem, który wyznaczał rytm. Kolejnym wydarzeniem, które już jest cyklicznym wydarzeniem, to jest Storygeddon. Polega on na tym, że w ciągu jednego weekendu tworzymy książkę od podstaw. Zbieram chętnych autorów, ilustratorów, redaktorów i typografów, którzy poświęcają swój czas od piątku do niedzieli na to, żeby przygotować takie wydawnictwo. Wszystkie części traktują o nadodrzu. To jest ukłon sztuki drukarskiej w stronę sztuki sąsiedztwa, a więc od mitologizowaniu nadodrza jako złej dzielnicy i wprowadzeniu na przykład w świat bajkowy, science fiction, w świat superbohaterów. Jedna z tych książek właśnie traktuje o superbohaterach i była dedykowana superbohaterom z nadodrza, a dokładnie mówiąc sąsiadom, którzy kilka tygodni wcześniej z mieszkania nad drukarnią ratowali, poświęcając też własne zdrowie i życie palących się sąsiadów. Mi przynosi bardzo dużą satysfakcję z mojej pracy zobaczenie takich obrazków, czyli zadowolonych ludzi, którzy po raz pierwszy mogą trzymać własną książkę. Niestety COVID i wojna zebrały żniwo w drukarni, ponieważ, tak jak mówiłem, sami się utrzymujemy.
Klienci, którzy nie przychodzą do mnie, nie rozmawiają ze mną, są trudni do pozyskania, ponieważ muszą zobaczyć, powąchać ten bukiet Gutenberga. W związku z tym postanowiłem też targnąć się na dosyć duże przedsięwzięcie, a mianowicie dokonać przedruku bajek Juliana Eastmonda z 1927 roku i wykonuję ją dokładnie tak samo jak moi koledzy sąsiedzi z Warszawy z 1927 roku, a więc czcionka po czcionce, zszywając arkusze, sklejając je do okładki. Co będzie dalej, zobaczymy. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy poświęcili swoje pieniądze na zrzutce.pl i mam nadzieję, że słowa pana dyrektora Wydziału Kultury, który powiedział, że takie miejsca trzeba likwidować, bo drukarnie tego typu nie mają już miejsca bytu. Ja walczę z tym oczywiście przez już prawie 6 lat. Zapraszam państwa na Otwartą 12 i na Dziadowin, który odbędzie się 14, czyli w piątek przyszły o godzinie 18. Dziadowin to jest, jak pewnie sobie możecie posklejać, połączenie dziadów z Halloween. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Super, wielkie dzięki. Zaraz ci pomogę. To zapraszamy od razu Maćka z Galerii Magiel, a w międzyczasie... już jesteśmy gotowi. Źle, pomyliłem się. Maciek, przepraszam. Jest inny Maciek. Maciek się zgadza, jest też ze mną Marcin. Przepraszam. Cześć, ja jestem Marcin, jestem ze Swojczyc Cześć, ja jestem Maciek i jestem z Przedmieścia Oławskiego. i razem tworzymy Proces Postaci. Czyli taką fundację zapraszającą ludzi do interdyscyplinarnych działań twórczych. Ja z zawodu jestem aktorem. Dla mnie takim naturalnym medium interdyscyplinarnym jest teatr, który łączy różne dziedziny, jak literaturę, jak ruch, jak muzykę, jak grę aktorską, psychologię. No i naszą działalność rozpoczęliśmy w 2019 roku właśnie od organizowania otwartych warsztatów teatralnych. To były takie cykle pojedynczych, jednorazowych, dwugodzinnych spotkań bezpłatnych, międzypokoleniowych dla uczestników w wieku 12-65+. W formule takiej możliwości sprawdzenia siebie w grach, w zabawach teatralnych, pamięciowych, rytmicznych, ruchowych, każdy mógł przyjść, sprawdzić siebie, oswoić się z stresem, tremą, nie tylko taką sceniczną, ale tą występującą także w sferze społecznej, czyli w kontaktach międzyludzkich, więc to było w takim aspekcie bardziej rozwojowym. I teraz ten projekt skręcił w taką stronę bardziej kreacyjną, bardziej twórczą, nosi nazwę Teatr na Trójkącie i tutaj są 2 cykle twórcze, pierwszy zakończony w maju tego roku pod hasłem Nadmiar i brak, zakończony premierą spektaklu teatralnego i drugi cykl obecnie realizowany, premiera na grudzień tego roku, Człowiek w czasie wolnym. Tutaj zapraszamy uczestników do tworzenia bezpośrednio i scen, wytwarzania treści spektaklu. To są autorskie teksty napisane przez uczestników. I tutaj już kończę ten taki temat teatralny. Chciałem powiedzieć, że tego wszystkiego by nie było, gdyby nie powstały w ostatnich latach centra aktywności lokalnej. My nie jesteśmy zlokalizowani, my nie mamy swojego miejsca. Korzystamy z tych przestrzeni, które powstały i które są otwarte na działania mieszkańców dla mieszkańców. Bardzo dobrze się ta współpraca układa już od 3 lat. Jest takie zaufanie od takich początkowych spotkań w stylu dzień dobry, my byśmy chcieli tutaj zrobić takie warsztaty, aż po dzień dzisiejszy, gdzie to wygląda dobra, to ja zostawię kluczyk w skrzyneczce. Nie? Jest takie zaufanie zrobione i takiego partnera też dobrego znaleźliśmy na Swojczycach, gdzie zrobiliśmy taki chyba najbardziej nasz szalony projekt, o którym opowie Marcin. Tak, w 2021 roku zrealizowaliśmy mikrogrant pod tytułem Strange Thing. Była to terenowa gra miejska oparta o Netflixową fabułę serialową pod tytułem Stranger Things. I tutaj a propos cali, wówczas naszym partnerem był Rewir Twórczy,
bez którego by to się nie mogło odbyć. Do zabawy zaprosiliśmy młodzież w wieku szkolnym. Było to 19 uczestników, co było w tamtym czasie ogromnym sukcesem, ponieważ były to czasy szalejącej pandemii, zachorowania sięgały 30 000 dziennie i z dnia na dzień był bity rekord. Natomiast jeżeli chodzi o te pandemiczne czasy, to postaraliśmy się wykorzystać to jako walor, więc wyposażyliśmy naszych uczestników w maseczki, w skafandry celulozowe, a sami uczestnicy zostali zaangażowani do tego, aby rozwikłać zagadkę tajemniczego zniknięcia fizyka kwantowego Maxa. Do użytku mieli swoje telefony komórkowe, za pomocą których tworzyli dokumentację, która później pomogła im rozwikłać tę zagadkę. Też na samej trasie gry terenowej zlokalizowaliśmy różnego rodzaju wskazówki, przez które uczestnicy byli kierowani do samego finału. Z całości zrealizowaliśmy również film, jest on dostępny na naszym kanale YouTube'owym, do czego Was zachęcamy, żeby go obejrzeć. Poprzez nasze działania też staramy się promować wrocławską przyrodę. W tym przypadku, przy tym projekcie chcieliśmy pokazać Swojczycki Park Czarna Woda, jego faunę i florę. W planach mamy również kolejne tego rodzaju projekty. Prawdopodobnie będzie to film o czapli, natomiast nie chcę tutaj zdradzać na razie więcej szczegółów. Takim medium, które nam towarzyszy od początku naszej współpracy, jest kamera i aparat fotograficzny. To też naszym ostatnim wspólnym projektem jest film pod tytułem Plac Społeczny. Jest to opowieść o placu społecznym, o historii, która ma tam miejsce każdego dnia, opisana za pomocą przemyśleń uczestników, którzy wzięli udział, a uczestnicy tego filmu to część teatru na Trójkącie. To jest pierwsze medium, które opowiada o placu społecznym. Drugie medium to zdjęcia, które tam wykonaliśmy. Trzecie to muzyka, która została specjalnie napisana pod ten film. Z całości również został zrealizowany film, jak wspomniałem, który jest już dostępny na YouTubie, a jego premiera była na Dniach Trójkąta, które miały miejsce około 2 tygodni temu. Zapraszamy Was do followowania. Znajdziecie nas na stronie internetowej pod tytułem www.procespostaci.org, na Facebooku, na Instagramie, no i oczywiście na YouTubie. Dziękujemy za uwagę, zapraszamy na nasze media społecznościowe. Skupiamy się w tym momencie, bo jesteśmy 2 lata dopiero jako fundacja, więc skupiamy się na archiwizacji i dokumentacji tych wydarzeń. Zrobiliśmy coś, ale cały czas czujemy, że mało, ale też nie mamy ciśnienia, żeby robić dużo. Także jakby to mówić, taki balans, wiecie, balans, life-work balance i miłego dnia i w ogóle trzymajcie się. Dzięki za zaproszenie. Dzięki bardzo. Dziękujemy bardzo za ekstra prezentację. Znalazłam się z 3 mikrofonami, ale jeden z nich oddam Maćkowi, który miał mały falstart. Maciek Janus, Galeria Magiel. Dzień dobry, cześć. Nazywam się Maciek Janus i dzisiaj mam przyjemność przedstawić przed Wami niezależną i oddolną przestrzeń artystyczną, kreatywną, zwaną jako Galeria Magiel lub po prostu Magiel na wrocławskich Hubach. Historia tego miejsca jest całkowicie przypadkowa, więc przechodząc pewnego razu przez róg ulicy Wapiennej i Przestrzennej, napotkałem się na starsze rodzeństwo, które próbowało ogarnąć lokal. Lokalem tym okazał się lokal po byłym Maglu, który prowadziła ich babcia, pani Regina Maskulinis. Prowadziła ten lokal od 1964 roku i oprócz tradycyjnego Magla było to miejsce spotkań i lokalnych ploteczek na Hubach. Lokal był w bardzo kiepskim stanie, zagruzowany po dach, 5 pralek, tona rzeczy nieodebranych przez lata, ale wydawało się być z bardzo, bardzo dużym potencjałem, więc postanowiliśmy zaryzykować i przejąć tą przestrzeń. Pierwszym etapem oczywiście było wygruzowanie całego tego materiału i doprowadzenie tego do możliwości organizowania tam przestrzeni do pracy i wydarzeń. I tu pojawia się już nasz pierwszy sąsiad, pan Józef, który mieszka bramę obok.
Pan Józef zainteresował się od razu, co się dzieje na sennym zakątku Hub i pomógł nam tutaj z prądem, z podłączeniem światła, z różnymi rodzaju małymi i większymi pracami. I tak w kwietniu 2021 roku otworzyliśmy przestrzeń wystawą Brzask, gdzie była dokumentacja zdjęć z końcówki lat 90. Przestrzeń tą potrzebowaliśmy głównie do pracy jako kolektyw Tory Press nad albumem Kult Jednostki o najdłużej produkowanym pociągu elektrycznym z Wrocławia. I pracując nad tym albumem bardzo często musieliśmy zrobić różnego rodzaju zdjęcia, a w Maglu jest dość słabe światło, więc wychodziliśmy z tymi sesjami na róg, na zewnątrz, gdzie spotykaliśmy coraz więcej sąsiadów zainteresowanych, co tutaj się w tej przestrzeni tak naprawdę dzieje. Jedną z tych sąsiadek była pani Teresa Głapiak, zwana popularnie babcią Tereską, która ma 92 lata i mieszka dosłownie 3 kamienice obok, mieszkanka Wrocławia od 1945 roku, która szyje, dzierga różnego rodzaju skarpety, opaski, które później przynosi do nas i próbuje sprzedawać. Tak jak mówiłem, praca była od poniedziałku do piątku, a weekendami chcieliśmy tworzyć różnego rodzaju wydarzenia artystyczne i wernisaże. Tutaj jeden z pierwszych wernisaży Krzysztofa Latarowskiego, który jest absolwentem ASP i pszczelarzem, zaprezentował wtedy wystawę Let It Be, gdzie z wosku miodowego wypełniał przedmioty, które znalazł czyszcząc las. Mieliśmy też w naszej przestrzeni wielokrotnie wymiany roślin, gdzie przychodzili lokalni sąsiedzi nie tylko wymienić się roślinami doniczkowymi. Jednym z cyklu wystaw był Magiel po sąsiedzku. Było to wydarzenie, które pozwalało najbliższej społeczności wystawiać się w naszej przestrzeni. Tutaj mamy wernisaż Anny Dziuły pod tytułem Kolorowanka, która mieszka dosłownie vis-a-vis Magla. Kolejną inicjatywą były bazarki sąsiedzkie, gdzie można było spotkać oczywiście panią Tereskę, ale też wiele innych osób, które sprzedawały ceramikę, ubrania, przetwory, printy i różnego rodzaju gadżety. Więc praca trwała od poniedziałku do piątku, weekendami urządzaliśmy różnego rodzaju eventy w mniejszym lub większym składzie. I zaangażowanie lokalnej społeczności, wsparcie też rosło. Tutaj mamy przykład sąsiedzkich darów od pani Zielińskiej, która mieszka nad Maglem na trzecim piętrze, która przynosiła nam właśnie różnego rodzaju owoce i warzywa z lokalnej działeczki, żeby nas tam wspierać, żebyśmy nie zmarzli, żebyśmy mieli co jeść. Więc przez ten okres prawie 2 lat urządziliśmy ponad 20 wydarzeń i wystaw. Mieliśmy artystów międzynarodowych, lokalnych, wystawialiśmy malarstwo, fotografię, ilustrację, rzeźbę. W Maglu przez ten okres pojawiło się dużo relacji, zawarło się dużo nowych przyjaźni, miłości, ludzie się poznali z bliższego i dalszego otoczenia, co pozwoliło nam, ta jakby relacja sąsiedzka pozwoliła nam na coraz większe i coraz z większym rozmachem organizowanie imprez na Kornerze, czego przykładem jest tutaj to zdjęcie. Dziękujemy bardzo za wyrozumiałość od sąsiadów, bo czasami przeciągamy godzinę 22. W tygodniu, jak jesteśmy otwarci, zawsze mamy wystawioną ławeczkę i leżaczki, gdzie ludzie mogą spocząć w drodze lub ze sklepu lub do sklepu. Przychodzą, mówią o swoich problemach, opowiadają, co się dzieje, więc punkt socjalny został i wydaje mi się, że Magiel jest teraz jakby na tej dobrej fali, czego efektem jest ostatni slajd, który wam chcę dzisiaj pokazać z ostatniej wystawy Changes, która odbyła się w Maglu, gdzie ludzie przyszli naprawdę bardzo, bardzo tłumnie, bawiliśmy się bardzo, bardzo długo, byli sąsiedzi i ludzie z daleka i wszystko odbyło się w naprawdę bardzo dobrej atmosferze. Także ja dziękuję, z mojej strony to wszystko, zapraszam was na Huby, do Galerii Magiel, na róg wapienny i przestrzenny. Dzięki. Dziękujemy. Bardzo
Maćkowi i teraz już sprawdziłem, kto będzie. Następna będzie... Tym razem sprawdziłem, kto będzie następny i to będzie Iwona Kałuża z BWA Galerii Sztuki Współczesnej. Zapraszam bardzo. Jest, tak? O, dobra. Ja mogę sobie zmieniać, chyba umiem, tak? Sprawdzę, czy umiem. Tak, o, więc pierwszy slajd. Na początku wydawałoby się, że trzeba powiedzieć właściwie z kim zrealizowałam wystawę i projekty te poprzedzające, więc tutaj, no bo nic się nie odbywa bez tak naprawdę współpracy, więc nie mogę tutaj pominąć Dominiki Drozdowskiej, która pozwoliła mi tak naprawdę zrealizować projekt o KDM-ie. Było to właściwie związane z samą lokalizacją galerii SIK, czyli Szkło i Ceramika, która mieści się na placu Kościuszki. I tutaj tak naprawdę chciałyśmy nawiązać bardzo mocno do przeszłości, do tożsamości miejsca. I tutaj też właściwie szukałyśmy różnych wątków związanych z architekturą, z tym, że tak naprawdę jest to miejsce bardzo ważne dla Wrocławia. Jest to, no trzeba to powiedzieć wprost, pomnik socjalistycznej władzy, ale też dla nas, jako dla BWA, jest to o tyle ważne, że tam właściwie mieściła się pierwsza lokalizacja instytucji. Sprawą kolejną, naturalnym wydawało się, że robiąc projekt o mieszkaniówce, o osiedlu, o architekturze, nie możemy pominąć społeczności lokalnej tam. Stąd właściwie rozpoczęłyśmy cały cykl rozmów, spotkań z mieszkańcami, które odbywały się w różnych miejscach. Na początku same wyszłyśmy tak naprawdę do nich i tutaj, jak widać, rozłożyłyśmy leżaki na podwórku, które mieści się za galerią, gdzie ta społeczność sąsiedzka, lokalna przebywała, co z kolei z czasem przerodziło się w to, że oni sami zaczęli do nas przychodzić, sami nas odwiedzać, co wydaje się niesamowitym sukcesem tak naprawdę, bo tutaj muszę to powiedzieć wprost, mieszkańcy nie zaglądali do galerii, bali się przekroczyć ten próg, bali się wejść, no po prostu w tę, nazwijmy to, strefę sakrum tak naprawdę, więc tutaj to przełamanie tych pierwszych lodów de facto trwało 2 lata. Wydaje się to procesem bardzo długim, ale też mam nadzieję długofalowym i tutaj też w całym cyklu przeprowadziłyśmy takie działania zapowiadające wystawę, czyli ten punkt kulminacyjny i tutaj wprowadziłyśmy taki format jak kino KDM, czyli najnormalniej w świecie zapraszanie społeczności lokalnej, ale też tak naprawdę w ogóle mieszkańców Wrocławia na kino plenerowe, gdzie w otoczeniu tej pięknej architektury wieczorami siadaliśmy i oglądaliśmy wspólnie filmy, ale też zrealizowałyśmy taki projekt Tomasza Kulki, gdzie nawiązałyśmy w ogóle do funkcji manifestacyjnych placu. I tutaj szczęście w nieszczęściu, przypadkowo wbiło się to w ogóle w cały proces strajków kobiet, który wtedy w Polsce rozgorzał, a my na jednym z balkonów, dzięki uprzejmości jednego z mieszkańców, rozpostarłyśmy propozyc w nawiązaniu do manifestacyjnych jego funkcji. Tak naprawdę takim, powiedziałabym, punktem kulminacyjnym była wystawa, która była 2 lata temu bodajże. Były to prace, które powstały w oparciu o historię KDM-u i opowieści mieszkańców. Tutaj zaprosiłyśmy Szymona Szewczyka i Huberta Kielana do zrealizowania prac na bazie tego, co my pozyskałyśmy tak naprawdę z informacji z domowych archiwów, gdzie była mowa o przemijalności, o czasie, o tym, jak KDM się zmieniał na przestrzeni lat, ale także Daniela Brożka, czytaj Czarnego Latawca, który zebrał te ścieżki dźwiękowe i zrobił z nich instalację. Drugim takim bardzo ważnym członem tego projektu była wystawa w mieszkaniu. Zależało nam na tym, żeby
lokalnych mieszkańców, ale też w ogóle wrocławian zaprosić do jednego z mieszkań KDM-u, żeby można było namacalnie zobaczyć, jak ta bryła, jak ta architektura wyglądała i tutaj też zebrałyśmy i pokazałyśmy zdjęcia archiwalne jednego z mieszkańców Kazimierza Grzycha, gdzie ponadto zaprosiłyśmy do współpracy Agatę Grzych, czyli jego córkę, żeby to ona dokonała tej selekcji i zbudowała całą narrację, co też tak naprawdę w otoczeniu pracy szklanych Agnieszki Leśniak-Banasiak się wydarzyło. Naszym takim mottem przewodnim były słowa Tima Ingolda. Najbardziej podstawowa prawda o życiu brzmi, że nie zaczyna się ono tu, a kończy tam, lecz zawsze toczy się. I tak naprawdę sam tytuł wystawy Pętla była o zamieszkiwaniu, o przemijalności i o upływającym czasie. I tak naprawdę takim najbardziej problematycznym dla nas założeniem było to, jak zbudować te relacje z mieszkańcami, ale też co zrobić, żeby całe środowisko artystyczne, czytaj tak zwana branża tak naprawdę była z tego zadowolona. Wydaje się, że to, co zrobiłyśmy, było całkiem niezłe, bo wystawa była stricte dla ludzi z branży, ale działania towarzyszące, które były wokół tego, były nastawione już bezpośrednio na lokalną społeczność. Bo wystawa mówiła o czymś takim jak trajektorie ruchu, ścieżki, przemieszczanie się, czyli coś, co nie do końca jest tutaj interesujące dla społeczności lokalnej, ale ponadto właśnie były historyczne spacery, czy też zrealizowałyśmy grę miejską Glasgow, a teraz już właściwie pracujemy nad kolejnym działaniem związanym z zielenią. I tutaj nastawiamy się na działania, które będą w Podwórku, w nawiązaniu do projektu Janusza Szymańskiego. I tak samo już zrobiłyśmy wspólne sadzenie roślin z mieszkańcami, żeby móc też wejść, czy też wdrożyć się tak naprawdę w ich tutaj teren. A tym, co ostatnio się wydarzyło, no to był spacer wprowadzający i konsultacje społeczne, bo uwaga, planujemy razem z Agatą Woźniczką i z Alicją Patanowską doprowadzić do pewnej rewitalizacji tego podwórka i tutaj już prowadzimy rozmowy z ZZK, żeby udało nam się wprowadzić zieleń i wodę właśnie na podwórko KDM-u. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Iwona. Jak widzieliśmy na zdjęciach, leżak jako podstawowe narzędzie współpracy sąsiedzkiej się nam objawił. A teraz rewir twórczy. Renata Piwkowolny opowiada, co się dzieje. A dzieje się dużo na Swojczycach, mam nadzieję. Dzień dobry, witam Was serdecznie. Renata Piwkowolny. Rezyduję na Swojczycach, Strachocinie i Wojnowie. To jest takie długie osiedle na peryferiach Wrocławia, ale też, jak za chwilę zobaczycie, nie tylko. Słuchajcie, zaczęło się od desperacji, ponieważ byłam młodą matką z innymi rodzicami. Nie było gdzie wypuścić dzieci, nie było huśtawek, nie było niczego, prócz oczywiście szkoły, przedszkola i kościoła. No i zapragnęliśmy jakoś to usystematyzować, założyć coś, może coś fajnego przy tej okazji zrobić. W 2015 dostaliśmy troszeczkę kopa od Europejskiej Stolicy Kultury, ponieważ wygraliśmy mosty. Jeden z mostów na Bartoszowicach. Tutaj bardzo mocno wystartowaliśmy później we Flow, w Przebudzeniu i w Niebie. No i oczywiście zaczęliśmy na bazie tego projektu robić naszą taką pracownię artystyczną. To jest rewir twórczy. W 2019, jak widzicie, otworzyliśmy już w pracowniach CAL i zrealizowaliśmy taki świetny projekt David Lynch na najdłuższej orbicie Wrocławia, czyli na peryferium, który dał nam mega kopa i od tej pory no, działamy.
Czy słychać mnie? Tak, słychać. Okej, dobrze. Działamy w kierunku jakby rozwoju na inne osiedla. Jak widzicie tutaj pojechaliśmy też na Kowalek. Króciutko skupiamy się w dwóch rzeczach. Przede wszystkim na integracji lokalnego środowiska, na współpracy z mieszkańcami, bo uważamy, że to dla nich robimy to, i to dla nich, i to oni dla nas robią również równe fajne rzeczy, ponieważ angażujemy ich we wszystkich aspektach, nie tylko tych takich społecznych, czy pomocowych, czy charytatywnych, integracyjnych, ale właśnie są naszymi aktorami życia osiedlowego i dosłownie także artystami, artystkami, którzy współpracują z nami dość mocno, wykorzystują naszą infrastrukturę, jakim jest rewir twórczy. Jak widzicie, mamy pracownię, mamy taką scenę Roadhouse, garaż, z której korzystali koledzy przy okazji swojego projektu. Mamy odręczny rewir, o którym za chwilę powiem. Małą galerię, mini galerię, bo oczywiście jesteśmy ograniczeni lokalowo. Mamy kino sąsiedzkie, open space dla artystów, czyli każdy, kto chciałby coś stworzyć, no po prostu może do nas przyjść i skorzystać z naszej infrastruktury. Oczywiście także zajmujemy się edukacją artystyczną. To są miejsca naszej działalności. Ten po lewej, czyli rewir twórczy, po prawej w zasadzie nie. Po mojej prawej, to rewir twórczy, gdzie skupia się nasza działalność. Tam, jak widzicie, nie tylko są pracownie artystyczne, ale także Centrum Aktywności Lokalnej, jest klub seniora, są kluby dziecięce, jest też ekorewir, mamy ogród społeczny i klub mieszkańca. Działamy w terenie, czyli wszystkie parki, które naokoło wykonaliśmy w budżecie obywatelskim, po prostu zasiedlamy. Zasiedlamy w kontenerach SK, zasiedlamy na scenach plenerowych i w jakichś takich małych przestrzeniach. Działamy też na Kowalach oraz na Polanowicach. To są nasze działania, jeżeli chodzi o rewir twórczy. Od aktywności lokalsów wszystko się zaczyna i my ich chcemy jak najbardziej napędzać do tego, żeby działali z nami. W rewirze twórczym znajduje się parę pracowni. Jest to pracownia ceramiczna, malarska, pracownia performance'u, fotograficzna. Jak widzicie, mamy też pracownię rękodzielniczą. Oczywiście z tych wszystkich wydarzeń czy warsztatów robione są później wystawy i wernisaże. Mamy też fajnie działającą scenę muzyczną. To nie tylko są, tak jak mówiłam, koncerciki czy małe recitale w rewirze twórczym, ale także w plenerze na scenach takich troszeczkę większych. Performance to jest nasza ulubiona w ogóle dziedzina, bo każda z nas, bo to głównie kobiety tutaj działają, no ma taką potrzebę zrealizowania czegoś dla siebie, a my chciałybyśmy być aktorkami, scenarzystkami, chciałybyśmy być również później cenzorkami tego, co zrobimy, także i robimy to przede wszystkim z mieszkańcami. Dzieła społeczne to też jest nasz udział w przestrzeni, kształtujemy przestrzeń naszych osiedli, zrobiliśmy wiele murali, troszeczkę malarstwa wielkoformatowego, rzeźby, metaloplastyki, ceramiki, nakręciliśmy parę teledysków, napisaliśmy muzykę, oczywiście z artystami, zrealizowaliśmy komiksy i również filmy. Tożsamość historyczna jest bardzo ważnym elementem naszej tożsamości takiej lokalnej, dlatego że ludzie przychodzą i opowiadają nam o swoje historie, które my później przetwarzamy, no właśnie, na wystawy, czy fotograficzne, czy też mapy. Mamy także ekorewir, to jest ogród społeczny i różne działania związane z ekologią, ale tam też zapraszamy i artystów, ceramików, jak widzicie, którzy stworzyli nam przepiękne donice do ogrodu, ale także zapraszamy właśnie artystów typu czy poetów, czy filmowców, którzy w naszym ogrodzie kręcą różnego rodzaju filmy i teledyski.
Działamy także w obszarze takim już rzeczywiście bardzo ekologicznym. Zajmujemy się gospodarką cyrkularną i szerowaniem. Dużo biżutów i fancy ciuchy oczywiście na naszych plich targach, także można się tutaj zaopatrzyć. Słuchajcie, pamięć miejsca. Robimy różnego rodzaju materiały edukacyjne, katalogi, które przygotowują artyści, mieszkanki, mieszkańcy właśnie w naszych pracowniach. I oczywiście jeszcze taka działalność, powiedzmy, pomocowa i charytatywna. Jesteśmy konstruktorkami przede wszystkim odzieży dla osób, które są po mastektomii, czyli współpracujemy z chorymi onkologicznie. Działamy też w obszarze kobiety kobietom. Tutaj z tej całej listy chciałabym zwrócić uwagę na tylko jedno, a na arteterapię i postwystawy po takich wydarzeniach. Mamy także doskonałe narzędzie, które same stworzyłyśmy. Jest to odręczny rewir, jest to coś, co wytwarzamy w naszych pracowniach. No po prostu w formie darowizny mieszkańcy nabywają i mamy jeszcze dodatkowe źródło dochodu na nasze działania. Wszystko to, o czym mówiłam, wykorzystałyśmy świetnie w takim procesie pomocy dla Ukrainy, jak tutaj widzicie. Ostatnia rzecz, o której chciałabym powiedzieć, że też kształtujemy przestrzeń osiedla, biorąc udział w procesach partycypacyjnych, szczególnie jeżeli chodzi o zieleń właśnie, kształtowanie, projektowanie tej zieleni. Także zapraszam serdecznie, wpadajcie do nas na Swojczycę. Super. Super, wielkie dzięki. Trudno uwierzyć, że to wszystko się dzieje na peryferiach, ale że grupa osób robi tak wiele. Bardzo dziękujemy. Ostatnia z prezentacji w tej formule to będzie Tomek Wódkiewicz o Wyspie Tamka. Zapraszam bardzo. Cześć, więc ja nazywam się Lord Voldemort, to jest Hermiona Granger. I opowiemy wam o Tamce. Lila, nie możesz trzymać mnie za rękę. Opowiemy wam o Tamce, więc tak, gdzie jest Tamka? Mamy taką cudowną wyspę miłości w samym centrum Wrocławia, która gdzieś tam w przyszłości zostanie przeznaczona na komercję, no ale póki co, jak to w historiach miast bywa, najpierw wjeżdżają artyści, hypują miejsce, potem wjeżdżają inwestorzy i sprzedają to za miliony, więc tak też pewnie się stanie z Tamką za chwilę. To jest wyspa, która... Jeden budynek, który widzicie na wyspie, widzieliście na poprzednim slajdzie, to było dawne kasyno wojskowe, a drugi należał do Uniwerku Wrocławskiego i tam był Wydział Chemii. Czym jest Tamka? Jesteśmy art hubem, beach barem i klubem, czyli na 4 kondygnacjach tego budynku znajdują się pracownie. W lato działa beach bar, w zimę działa klub. No i takie jakieś, żeby było bardziej romantycznie, może kilka liczb, więc mamy tam 50 ton piasku, który w lato robi to, że ludzie chcą do nas przychodzić. 4 kondygnacje budynku, 37 pracowni, 200 artystów jest związanych z Tamką aktualnie. Myślę, że około 150 osób się przewinęło, jeżeli chodzi o jakby obsługę i pracowników, którzy pracowali na Tamce. Przez 5 lat, które tam jesteśmy, udało nam się 1500 wydarzeń gdzieś w tych okolicach zorganizować. No i żeby policzyć kalorie, będzie to jakieś 0,7 miliona wydane na sam prąd przez ten czas złotych. Więc tak, czekajcie, zerknę w Tamka. Więc tak, instytucja jest skonstruowana w taki sposób, że mamy sobie te pracownie, 37 pracowni i to jest, jakby artyści wynajmują te pracownie i mogą tam różne dziwne rzeczy, o których później opowiem, sobie robić. Mamy, tak jak mówię, przestrzeń klubową i ta przestrzeń klubowa trochę jakby karmi ten hub, ponieważ no, koszty wynajmu są takie, że trochę bez klubu byśmy nie przeżyli tam. Więc tak, więc mamy tam pośród tych 37 pracowni takie rzeczy jak szkoła capoeiry,
i Patryk, który prowadzi tą szkołę, robi tam bardzo dużą robotę. Myślę, że też około 100 dzieciaków uczęszcza tam na zajęcia. Mamy dziewczyny, które mają agencję castingową i ta agencja castingowa też całkiem prężnie działa. Robią dużo jakichś takich nawet międzynarodowych fabuł. Agencja castingowa nazywa się Zgrani. Jest Dębus i Tatamka, to jest takie studio tatuatorsko, dredziarsko, piercingowo. Co oni tam jeszcze robią? Kolczyki chyba, kolczyki, no. Więc przy tym studiu też jest jakieś, myślę, około 5-6 osób związanych, które generują. To jest jedno chyba z 3 studiów tatuażu na Tamce. Mateusz, który prowadzi, należy do kolektywu Breslau Techno i to jest taki też jakby spory kolektyw, w sensie robiący spore rzeczy i też jakby o już jakimś tam zasięgu międzynarodowym, jeżeli chodzi o jakby produkcje, które wychodzą spod jego ręki. To jest też jedno z chyba 6-7 studiów produkcyjnych, muzycznych. Jest Marcin, który robi super rzeczy, u którego robiliśmy wczoraj różdżkę i Marcin jest super makieciarzem. Tu możecie zobaczyć, słabo widać, ale to są karaluchy i robi takie scenki rodzajowe z karaluchów zasuszonych i wkłada je w apokaliptyczne miasta płonące. Generalnie no, jakby jego makiety gdzieś w rewirach zagłady operują, ale ma bardzo błyskotliwy umysł i bardzo sprawną rękę, więc bardzo duży szacunek do rzeczy, które robi Marcin. Agatka, która jest po prostu różową królową Wrocławia dla mnie, ma kolektyw Think Pink Gang i wokół Think Pink Gangu też jest bardzo dużo dziewczyn związanych, robiących różne rzeczy, w sensie od rzeźbiarek przez performerki, fotografki. Agatka wynajmuje przestrzeń, żeby robić tam wystawy i trochę robi to jakby na własną rękę, ale te wystawy na tych tam bodajże 10 metrach kwadratowych są czasami monumentalne i myślę, że z szacunku i podziwu można pełzać po prostu dla rzeczy, które ona robi. Jest Bandaż, który prowadzi szkołę gry na perkusji. Mamy chyba 2 szkoły na perkusji, gry na perkusji. Lila mówi, że jest trochę za ostry dla niej, ale w sensie jakby no jest za bardzo belfrowski, ale jest. I Bandaż jest takim też, to o tym później. Więc jest tak, jest Kazik, który ma studio projektowe graficzne. Jest rodzinne miejsce pełne luksusu, więc jakby robi tylko luksusowe projekty, tego nie widzicie tutaj na tym monitorze, ale Kazik po prostu ma zwykłe komercyjne jakby studio projektowe i no i tak sobie jest, siedzi i jest. No i jestem ja, trochę prywatny, to jest moje studio, więc jestem muzykiem i tam jakby Tamka też jest taką rzeczą, że żeby nie oszaleć, po prostu musiałem sobie gdzieś tą przestrzeń wygarnąć dla siebie i mimo tego, że trudno jest tam po prostu jakby zarządzać tym miejscem i też jakby robić trochę swoje rzeczy artystyczne, no to jednak jakoś tam sobie radzę i to jest też takie studio, w którym nagrałem 2 płyty i też sporo muzyków się przewija. Były takie rzeczy jak lumpeksy na przykład. Szalona Kasia, która teraz właściwie już nie jest u nas, ale przez rok funkcjonował tam lumpeks z bardzo super rzeczami, z komisem płyt winylowych i CD. No i ona była takim pięknym, kolorowym kwiatem. Jest też tak zwany Mordor. Mordor to są chłopaki z Tortexu i oni mają tak zwany klub szalonych i to jest taka jakby niezależna od naszej klubowej scena, którą oni tam tworzą. Bardzo dużo jazzowych freaków się tam przewija, bardzo dużo muzyki konceptualnej, zwariowanej, dużo bluesa i taki powiedzmy garażowy, mocny fest klimat tam panuje. Natomiast to, co robią jakby dla Tamki całej społeczności i ilość ludzi, którą skupiają wokół siebie, myślę, że jakoś tam jest nieoceniona. I to jest, jakby mówię, poza naszą sceną oni stworzyli też niezależnie swoją scenę, czyli jakby mają salę prób i stworzyli scenę. Jest też Tech Room i to są chłopaki znowuż od grania na 4 elektroniki i muzyki syntetycznej. No i tam też stworzyli swoją scenę i to jest jakby też jakąś taką fajną rzeczą, że okej, wrzucamy ludzi do jakby jednego garnka, którym jest ten hub, mają jakąś przestrzeń komunikacji ze sobą, agregujemy to w jakiś sposób promocyjnie ze swojej strony i nagle okazuje się, że ludzie, którzy jakby
mają jakieś swoje małe działania artystyczne, wychodzą z nimi i też przez to, że jesteśmy w jakiejś sile takiej, powiedzmy tych 200 artystów, jesteśmy w stanie, myślę, że o wiele więcej niż jakby każdy działał gdzieś tam na swoją rękę. To są zdjęcia beachbarowe, tak wygląda to mniej więcej w lato, czyli jest czarna plama. I tak, no tutaj chciałem trochę o COVID-zie i o początkach. Początki były trudne, wiadomo, mało kasy, niedziałające toalety, ale zaczęliśmy produkować podczas COVID-u swój preparat do dezynfekcji Sancte Desinfectum i na tym zarobiliśmy miliony i teraz jakby instytucja kwitnie, więc tak, no COVID był ciężki, wiadomo, ale co jest najważniejsze w Tamce? Najważniejsze w Tamce są ludzie i to, w jaki sposób Tamka jest takim trochę moim domem i myślę drugim domem i myślę, że dla wielu ludzi też jest tym drugim domem. Przez to, że wokół rzeczy i tych wszystkich ludzi powstał jakiś super wir i udało nam się stworzyć naprawdę fenomenalną i wyjątkową, jak nie na skalę Wrocławia tylko, to myślę, że na skalę Polski społeczność. Ja wiem, myślę, że około 1000 osób, tak jakby wszystkich zliczyć, te wszystkie fraktalne połączenia ludzi, którzy po prostu no, chcą tam żyć, chcą to robić dalej i jakby tworzą przepiękne rzeczy i robią to miasto jakoś kolorowszym. Dzięki.